Dziś chcę opowiedzieć o 7 sygnałach, które mogą świadczyć o niskim poziomie inteligencji emocjonalnej oraz o tym, co możemy zrobić, gdy zauważymy je u kogoś lub u siebie. Wiele osób sądzi, że inteligencja emocjonalna to po prostu bycie miłym, spokojnym czy ugodowym. Tymczasem wcale nie o to chodzi. Nie chodzi o unikanie konfliktów ani o to, by wszystkim zawsze było wygodnie. Chodzi o świadomość tego, co dzieje się w nas, jak odczytujemy emocje innych ludzi i jak reagujemy, kiedy sytuacje robią się trudne, wymagające albo delikatne. A gdy poziom inteligencji emocjonalnej jest niski, widać to wyraźnie w codziennych rozmowach. Komunikacja zaczyna się psuć, relacje stają się mniej stabilne, a ludzie wokół przestają czuć się bezpiecznie. Nie dlatego, że ktoś chce ich zranić, ale dlatego, że nie zauważa, jak jego zachowania wpływają na otoczenie. Jednym z pierwszych sygnałów niskiego poziomu inteligencji emocjonalnej jest silna potrzeba bycia zawsze tym, kto ma rację. Na zewnątrz może to wyglądać jak pewność siebie, ale najczęściej kryje się za tym lęk przed utratą kontroli. Dla takiej osoby pomyłka nie jest naturalnym elementem rozmowy. Jest zagrożeniem dla własnego ego. Zamiast dialogu pojawia się walka o dominację. Nieważne, jakie argumenty czy doświadczenia przedstawisz, ona i tak spróbuje ustawić sytuację tak, by nie poczuć się marcie mniej. A kiedy ktoś próbuje ją delikatnie skorygować, uruchamia się obrona, zaprzeczanie albo zmiana tematu. Pierwszym krokiem w stronę zmiany jest nauczenie się zauważania momentu, w którym pojawia się defensywność. I zadanie sobie pytania, dlaczego tak bardzo potrzebuję mieć teraz rację? Przyznanie, mogę się mylić, otwiera przestrzeń, której wcześniej nie było i często przynosi więcej szacunku niż upór. Drugim sygnałem niskiego poziomu inteligencji emocjonalnej jest trudność w przyjmowaniu informacji zwrotnej. Feedback bywa odbierany nie jako neutralna wskazówka, lecz jako atak, ocena wartości albo odrzucenie. Nawet łagodna uwaga może wywołać w kimś silne poczucie zagrożenia czy wstydu. Zamiast wysłuchać, taka osoba zaczyna się bronić, krytykować rozmówcę albo zamykać się w sobie. Często zgadza się pozornie, ale wewnętrznie nosi urazę. A przecież feedback można potraktować jak dane, nie jak werdykt. Największą zmianę przynosi moment, w którym uczymy się spowalniać reakcje i pytamy siebie, co w tym mogę wykorzystać. Nawet jeśli forma przekazania była daleka od ideału. Trzecim sygnałem jest impulsywność emocjonalna. Brak przestrzeni między uczuciem a działaniem. To nie jest szczerość czy pasja, to brak regulacji. Osoba z niskim poziomem inteligencji emocjonalnej reaguje natychmiast. Złość zamienia w wybuch, wstyd w atak, poczucie zranienia w dramatyzowanie albo wycofanie. Emocja przejmuje kontrolę, a konsekwencje odczuwają wszyscy wokół. Dopiero później pojawia się zdziwienie, dlaczego bliscy zaczynają chodzić przy niej na palcach. Regulacja zaczyna się od prostego, ale potężnego kroku. Pauzy, oddechu, nazwania tego, co czujemy. Ten moment pomiędzy bodźcem a reakcją potrafi zmienić przebieg całej rozmowy. Czwartym sygnałem jest trudność z przepraszaniem albo przeprosiny, które nie niosą żadnej realnej zmiany. Przykro mi, że tak to odebrałeś. Czy powiedziałem, że przepraszam, co jeszcze chcesz? Brzmią jak próba zamknięcia niewygodnego tematu, a nie jak próba naprawienia relacji. Prawdziwe przeprosiny wymagają refleksji, odpowiedzialności i gotowości do odbudowy zaufania. A to bywa trudne dla osób z niskim poziomem inteligencji emocjonalnej. Jeśli ktoś nigdy nie nauczył się brać odpowiedzialności za swoje słowa i zachowania, przeprosiny stają się dla niego zagrożeniem. Tymczasem szczere „przepraszam, to co zrobiłam cię zraniło. Chcę to naprawić”.
potrafi zdziałać więcej niż 1000 tłumaczeń. Kolejnym sygnałem niskiego poziomu inteligencji emocjonalnej jest brak wyczucia granic. Taka osoba potrafi w żartach uderzyć w czyjś czuły punkt, ujawnić prywatną informację albo wejść w przestrzeń fizyczną, której ktoś nie chce. A gdy usłyszy sprzeciw, reaguje bagatelizowaniem: nie przesadzaj, masz za dużą wrażliwość. W rzeczywistości jednak nie chodzi o przesadę. Chodzi o brak empatii i nieumiejętność odczytywania subtelnych sygnałów. Rozwój w tej sferze zaczyna się od uważności, od zadawania pytań: czy to było dla ciebie okej, jak się z tym czujesz? I od słuchania odpowiedzi, nawet jeśli są dla nas niewygodne. Szóstym sygnałem jest nieustanne sprowadzanie rozmowy do siebie. Osoba o niskim poziomie inteligencji emocjonalnej często nie robi tego celowo. Po prostu nie zauważa, że odbiera przestrzeń drugiemu człowiekowi. Kiedy ktoś dzieli się trudnym doświadczeniem, ona odpowiada własną historią. Kiedy ktoś przeżywa emocjonalny moment, ona natychmiast przejmuje scenę. Nie chodzi o złą wolę, lecz o brak świadomości, że prawdziwe słuchanie oznacza pozostawienie miejsca na uczucia drugiej osoby. Warto spróbować choć jednej rozmowy, w której świadomie nie mówimy o sobie, tylko pytamy, słuchamy i staramy się zrozumieć. To właśnie wtedy relacje nabierają głębi. Siódmym sygnałem niskiego poziomu inteligencji emocjonalnej jest unikanie emocjonalnego dyskomfortu. Niektóre osoby zrobią wszystko, by nie dotknąć tego, co trudne. Zagadają problem, uciekają w obowiązki, w telefon, w żarty, w cokolwiek, co pozwala nie czuć. Myślą, że jeśli nie poruszą tematu, on sam zniknie. W rzeczywistości jednak emocje nie znikają, one tylko czekają. Zmiana zaczyna się, kiedy zamiast uciekać, zaczynamy się sobie przyglądać. Zauważamy moment, w którym chcemy odwrócić wzrok. Zgadzamy się usiąść przy trudnym uczuciu, choćby przez kilkadziesiąt sekund. Stopniowo wchodzimy w rozmowy, które wcześniej wydawały się zbyt ciężkie. I nagle okazuje się, że mamy o wiele większą odporność emocjonalną, niż nam się wydawało. Inteligencja emocjonalna nie jest cechą stałą. Można ją rozwijać, wzmacniać i odbudowywać niezależnie od wieku. Jeśli odnajdujesz w tych opisach fragment siebie, potraktuj to jako dobry znak. To znaczy, że masz świadomość, a świadomość jest zawsze pierwszym krokiem do zmiany. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o gotowość, by zatrzymać się, zobaczyć swoje schematy i spróbować jutro zrobić coś odrobinę lepiej niż dziś. Jeśli ta refleksja była dla ciebie pomocna, podziel się nią, zostaw komentarz lub zasubskrybuj kanał. Dziękuję, że tu jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.